Cześć, tutaj Tomek Palmus. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o takiej najczęściej sprzedawanej naszej perkusji Model 3 Palmusa i żebyście mogli zobaczyć, czemu warto kupić te bębny, czym ona się różni od tak zwanych produktów korporacyjnych i po co w ogóle komuś coś takiego właśnie jak ten Model 3. Powiedzmy sobie teraz, dlaczego warto tą perkusję kupić i jak ona wygląda w porównaniu z innymi markami, innymi bębnami w tym przedziale cenowym. Tutaj mam tego naszego wspaniałego Toma Palmusa, Model 3. On akurat to jest takiej vintage'owej okleinie oysterkowej. Co ten tom ma fajnego? To po pierwsze jest wykonany całkowicie z takiego przyjemnego drewna z brzozy. Ono jest bardzo fajnie tu w środku wyszlifowane, obrobione jest też ostra krawędź, która jest śliska. Jest 2x45 stopni, czyli będzie układała się w dobrym miejscu na naciągu. Jest też również to takie odlewane logo i ma zawieszenie, które nie ingeruje, nie jest inwazyjne w konstrukcję tego bębna, czyli ono tutaj nam nie dziurawi w żaden sposób korpusu i bęben jest zawieszony na takim rimie, co się nazywa z angielska suspension, moją łamaną angielszczyzną. W momencie, kiedy ten bęben jest zawieszony, to to zawieszenie nie psuje nam rezonansu, bo ten bęben ma szansę na tym drgać, no nie? Natomiast w momencie, kiedy mamy ten bęben, nazwijmy go korporacyjny, to ten bęben korporacyjny, pokażmy go tutaj do kamery, właściwie, chwilę będzie tego. Bęben korporacyjny wiesza się na zawieszeniu, które jednak ingeruje w konstrukcję i trzyma go za te dwie śrubki, jest jakby ściśnięty. W momencie, kiedy w niego uderzamy, to te brzmienie ma mniej otwarte, krócej brzmi i mniej można jakby zadziałać z tym brzmieniem. Oczywiście, jeśli oczekujemy od tego bębna krótkiego brzmienia właściwie, to może nie jest to takie istotne. W momencie, kiedy chcemy mieć brzmienie otwarte z rezonansem, to nie jest dobre rozwiązanie. No też umówmy się, że ten bęben wygląda mniej profesjonalnie znacznie niż takie z zawieszeniem tym nie ingerującym w konstrukcję tego bębna. Co jest bardzo ważne w perkusji, to jest również to drewienko. Drewno w tych korporacyjnych instrumentach, w tym zakresie cen, to jest topola. Topola jest drewnem, który bardzo, bardzo kiepsko się obrabia, ponieważ ona jest taka krucha i miękka. I w momencie, kiedy sobie frezujemy na frezarce tą krawędź, to ona nam się tak obskubuje to drewno. I ciężko jest zrobić, żeby ta krawędź była taka śliska i żeby była taka, powiedzmy, w dotyku tego naciągu przylegająca idealnie. Ciężko jest to wyszlifować i uformować krawędź, która jest ostra. Wiesz, to jest niemożliwe, żeby uformować taką ostrą krawędź, jak w tej wspaniałej brzozie, no nie? Jakby widać nawet sam odcień tego drewna, że to drewno tu jest takie bardziej rasowe, a tutaj to jest taka tanizna, no nie?
ta topola. I ja uważam, że w ogóle bębny z topoli nie powinny istnieć. Może małe rozmiary bębnów, 18, 16, centralka brzmi jeszcze do jazzówki w topoli ok, natomiast rockowe bębny w topoli brzmią po prostu źle. Też to drewno jest znacznie lżejsze niż brzoza i ma mniejszą gęstość. Jakby wszystkie prawidła na ziemi i na niebie mówią o tym, że drewno, które jest gęste, lepiej przenosi ten rezonans. No oczywiście tam do pewnego momentu, no nie może być takie za też gęste, też może być na przykład do pewnych rzeczy niedobre, ale im bardziej jest to drewno usłojone, im większą ma tą gęstość, tym lepiej rezonuje. Więc ponownie jakby ta topola, która jest dość lekkim drewnem, jest właściwie takim chwastem, który szybko rośnie. Nie nadaje się za bardzo do instrumentów muzycznych, aczkolwiek w tych tanich bębnach korporacyjnych używana jest, dlatego że jest po prostu tania. No, w polmuzie tego nie robimy, w polmuzie mamy tą brzozę. Więc to jest bardzo istotne. W momencie, kiedy nakładamy ten naciąg tutaj na ten oto bęben, to on nam bardzo fajnie przylega do tej krawędzi i w odpowiednim miejscu się układa na bębnie. I wtedy też nie mamy problemu ze strojeniem i też możemy nastroić odpowiednio nisko. W momencie, kiedy ta krawędź byłaby taka, powiedzmy sobie, obła, byśmy nie uzyskali tego odpowiednio niskiego brzmienia, jakie byśmy chcieli na tym tomie, no jeśli chcemy nastroić nisko, bo wysoko może mniej to jest problematyczne do jazzowej muzyki. Natomiast do niskiego rockowego brzmienia krawędź taka obła na tomach, no moim zdaniem kiepsko się sprawdza i też to potwierdziło wielu muzyków. Więc jakby w tej topoli nie możemy za bardzo tej takiej ostrej krawędzi wyprodukować, bo po prostu jest to niemożliwe fizycznie tutaj. Też to drewno widać w środku, że jest takie włosy odstają od tego, że ono jest w ogóle nie zaimpregnowane, więc jest spora szansa, że ono zacznie nam pleśnieć. Natomiast co pokażemy na przebitce, drewno tutaj jest posmarowane warstwą takiego impregnatu, takiego oleju, który zabezpiecza to drewno i też jest dość dobrze obrobione i wyszlifowane. Nie ma żadnych takich na krawędzi różnych wżerek. Tutaj akurat posiadam też taki bęben, który przyszedł do nas do remontu, który ma bardzo źle obrobioną tą krawędź, wręcz można jakby się zaciąć na niej. I użytkownik tej perkusji mówił, że nie mógł nigdy tego flortoma nastroić, właśnie z uwagi na tą krawędź, która jest no, właściwie całkowicie nieakceptowalna, więc to w tych tanich bębnach, które są właśnie wykonane z tej topoli, połączeniu z jakimiś tam innymi drewnami i czasami jest jakaś jedna warstwa lepszego drewna, połączeniu z jakimś tam gównolitem, nazwijmy to humorystycznie, no nie jest w stanie wyprodukować jakiegoś takiego fajnego brzmienia. Dlaczego? Bo jeśli ten instrument będzie trudny w nastrojeniu, to nie spędzimy tyle czasu, żeby z niego wydobyć pełnię jego brzmienia. Moim zdaniem, że głównie właśnie o to chodzi, żeby instrument się fajnie stroił. Jeśli nastroimy ten instrument w 5 minut, całą perkusję, to wtedy będziemy mieli więcej czasu na granie. Natomiast jeśli instrument ma właśnie tą złą krawędź i 2 godziny stroimy, nic z tego nie ma, to pomimo nawet, że może to być wyższej klasy instrument, ale ze słabą krawędzią, niestety nie będzie nam dawać tej satysfakcji. No nie poświęcimy tych 2 godzin nastrojenia. Po prostu no, będzie tak, że zawsze będzie nastrojony słabo, no bo na koncercie ile macie czasu? Na 15 minut może na to strojenie i no, musi być idealnie od razu. No nie może być tak, że jest próba dźwięku, kolejny zespół czeka, ale czekajcie, bo jeszcze stroję, bo moja korporacyjna perkusja jest słabą krawędzią, to no niestety ten Flortom 14 to tak jeszcze tak z pół godziny strojenia, no nie? Więc zwróćcie na to uwagę, na właśnie te krawędzie i nie kupujcie bębnów z topoli. Kolory w polmuzie nawiązują do lat 70., do 80. Są takie dostępne oystery, czy takie właśnie swirle. Ta oklejina jest gruba i całkiem
porządnie wykonana. Też są dostępne wykończenia lakierowane, czyli fejdy różnego rodzaju. Najbardziej popularny jest niebieski, przechodzący do czarnego, ale też takie coffee fejdy wchodzą w grę. No, teraz nowość będzie kolor czarny od 2026 roku. Jeśli chodzi o sam werbel, to charakteryzuje się on całkiem fajną maszynką, która, żeby to pokazać, schodzi dość nisko w dół i nie ma żadnego problemu z jej obsługą, tak? Nie trzeba jakby tam podnosić, coś tutaj kombinować, żeby ona wskoczyła. Jest całkowicie sprawną maszynką, dość profesjonalną jak na ten model bębnów. I ponownie jest tutaj to drewno w środku brzozowe, bardzo pożądane przez muzyków i z uwagi na walory brzmieniowe. Jest całkiem przyzwoite tutaj głębokie łoże, czyli w momencie, kiedy mamy na werblu głębokie łoże, czyli to taką powiedzmy wyżłobienie w krawędzi bębna na te sprężyny, jest szansa, że ten werbel będzie dobrze się odzywał z tymi sprężynami, że wydobędziemy z niego taką wrażliwość, że będzie na każdym powiedzmy dmuchnięciu odzywał się zgodnie z naszym powiedzmy życzeniem. Nie będzie taki tępy w brzmieniu. Bębny Polmuza Model 3 są wyposażone w naciągi Remo UK już w standardzie, natomiast membrany centrali mają kołnierze tłumiące, czyli są takim odpowiednikiem Power Stroke'a Remo. Sprzęt w Polmuzie. Zacznijmy od stopy. Dlaczego ta perkusja jakby w ogóle jest sensowna? Ponieważ ta stopa jest wyposażona, co najważniejsze, w podwójny łańcuch, co jest ważne dla stabilności, no i też wytrzymałości tego narzędzia. Poza tym jest też zbudowana na platformie. Tutaj nie są to jakieś takie cienkie dwa druciki, więc to też fajna sprawa, że jak gramy, to ona się nie telepie na dwie strony. No i ogólnie jest takiej dość porządnej konstrukcji. Również tutaj jest kluczyk z tej strony. Właściwie motylek do przykręcania tej stopy do centrali, więc nie musimy nigdzie tutaj w środku grzebać, co jest niewygodne. Ma swoje takie znamiona profesjonalizmu. Statyw pod werbel ma tutaj tą nakrętkę zrobioną z metalu, a nie z plastiku, bo to jest często rzecz, która się psuje w momencie, kiedy jest plastikowa i bardzo dużo to użytkujemy. Ona potrafi pęknąć. Tutaj no, jest metalowe to pokrętło. Statyw jest dość stabilny i w miarę ciężki. I mamy morlocka, czyli możemy sobie zapamiętać, gdzie akurat ten statyw ma być ustawiony, na jakiej wysokości, jeśli to chcemy przewodzić. Oczywiście jest w zestawie też stołeczek. Statyw pod hi-hat ma bardzo ciekawą funkcjonalność, ponieważ możemy nastawić naprężenie tej sprężyny, która decyduje o tym, jakim naciskiem trzeba tutaj uderzyć, tą stopę nacisnąć, jak mocno, żeby ona w ogóle nam zareagowała. Jeśli nastawimy tutaj i zdejmiemy, no to dość łatwo nam się naciska, natomiast wiadomo, że na mocniejszym naprężeniu sprężyny ona będzie reagowała ciężej. Jest też taki aksjomat dość profesjonalny. Ważne jest, że jest statyw wyposażony w kolce, żeby nam się nie przesuwał on na koncercie. I ponownie jest memory lock. Dość porządne stopki. Jeśli chodzi o statyw pod talerz, również on posiada dwa memory locki. Możemy sobie zapamiętać, na jakiej wysokości go mamy. Jest taki średnio ciężki, wystarczająco, żeby się nie przewracał nawet pod rajdem i możemy do niego przyczepić również tom holdery. Jeśli chodzi o
tom holder na toma. Jest on kulowy, ma w środku tą kulkę wykonaną z takiego gumoplastiku, który nie ściera się tak szybko jak metal, ponieważ metalowa kulka, jeśli tutaj by była w środku, ona by tarła o te ząbki, one w końcu by się wytarły do zera i nawet jakbyśmy bardzo mocno przykręcili, to on i tak by opadał, więc ten taki gumoplastik jest całkiem fajny, ponieważ gwarantuje nam to, że jak przykręcimy tutaj sobie ten tom holder, no to ten tom nie opadnie. Ok, na ten tom holder możemy sobie zawiesić właśnie tutaj ten bęben. Również jest marlock i przykręcamy, jest to całkiem stabilna sytuacja, no nie? Jeśli chodzi o gwarancję, to perkusja Model 3 objęta jest 3-letnim czasem takiej ochrony, czyli tym gwarancyjnym. Normalnie producenci dają 2 lata, ale tutaj jako, że te bębny się po prostu kompletnie nie psują i nie mam praktycznie żadnych napraw pogwarancyjnych, no to mogę dać spokojnie 3 lata, ale też myślę, że później też się nie dzieje, ponieważ ludzie nie kupują za bardzo tych części zamiennych, które są dostępne. Mamy cały katalog części zamiennych do modelu 3 i wszystkie części są od ręki. Ale z uwagi na to, że ta perkusja jest, tak jak mówię, pancerna, to w ogóle te części leżą tak, jak je wykonaliśmy 5 lat temu i mam taki nadmiar, to cały czas te części w tych kuwetach są posegregowane i tak samo leżą. Praktycznie są niepotrzebne, więc cieszy mnie to, że perkusja jakby przeszła tą próbę czasu. Tutaj oczywiście też jest takie prawdopodobieństwo, że ludzie grają na popsutych bębnach i się do nas nie zgłaszają, ale no raczej sądzę, że jest to dość mało prawdopodobne.